Szanowni Państwo, powoli zbliżamy się do końca pierwszego etapu konkursu imienia Adysari, a z nami Marta Mazanek-Matuszewska, Dzień dobry. sopranistka z Polski, która jest pierwszy raz na konkursie Adysari, tak? Zgadza się, pierwszy raz. Jak się Pani o tym konkursie dowiedziała i czemu postanowiła Pani właśnie w nim wziąć udział? W zasadzie o konkursie wiedziałam już od ładnych paru lat. Jako studentka zobaczyłam plakat, trochę poczytałam o konkursie, no i stwierdziłam, czemu nie, zgłoszę się. No ale wówczas no, najwidoczniej nie byłam gotowa, bo nie przeszłam preeliminacji. W tym sezonie spróbowałam, przeszłam preeliminację. No i oto jestem właśnie pierwszy raz. A czy gdyby Pani się tak próbowała zastanowić nad tym, co się w Pani jako śpiewaczce zmieniło przez ten czas, że teraz już Pani jest w tym konkursie, jak Pani myśli? Bardzo dużo, no na pewno większa świadomość tego, jak pracować głosem, znaczy taka większa świadomość pracy głosem, tego, co się faktycznie dzieje, to tak głos pod wpływem ćwiczeń i pracy, to się po prostu porządkuje technicznie, prawda, że że zaczynałam jako naturszczyk, no to naturalnie tam wiele tam naleciało niedoskonałości i rzeczy do wykorygowania, po prostu śpiewałam zawsze na czuja, a teraz po prostu z biegiem czasu nauczyłam się zdecydowanie świadomiej używać tego głosu, rozumieć te mechanizmy i myślę, że ta świadomość się zmieniła, co oczywiście też mam nadzieję tutaj wpłynęło na jakość, jaką mogę teraz oferować publiczności. Czy jest Pani doświadczona w konkursach, czy raczej jest cały czas to takie śpiewanie, gdzie jest konkurencja, gdzie jest rywalizacja, jest dla Pani czymś nowym? Nie, ja mam dosyć spore doświadczenie w konkursach, chociaż szczerze mówiąc no, nie lubię uczestniczyć w konkursach, bo no to jest taka zawsze wewnętrzna presja, no zupełnie inaczej się czuję, jak śpiewam na konkursie, czy nawet na egzaminach, jak studiowałam na Akademii Muzycznej, to takie podobne uczucie, jak po prostu jest ta świadomość, że jest się ocenianym przez fachowców bardzo, czasami wręcz wnikliwie i skrupulatnie, no to wtedy się człowiek mówi, Boże, tutaj nie wyszło, tutaj nie dociągnęłam, prawda, no to takie niuanse bardziej, no człowiek się bardziej skupia na tych niuansach i potem tak mniej ze siebie jest zadowolony, no przede wszystkim no jest większy stres, no ale no co zrobić, no tak w tym środowisku, no to konkursy mogą naprawdę dużo dać, prawda, więc no warto próbować i się jakoś tam przemagać, nie? Mobilizować. Czy w trakcie występu czuje Pani jeszcze jakiś stres, czy już w trakcie występu jakby oddaje się Pani tej muzyce i temu, co trzeba wykonać? W trakcie występu robię wszystko, żeby o tym stresie zapomnieć, żeby po prostu skupić się na postaci, którą mam do przekazania, na treści. Jest to trochę trudne, bo to totalny mindset jest, że tak powiem, ale... No ale da się tak zrobić, oczywiście tam przed wejściem parę wdechów i tak dalej, a potem już stoję na scenie i dobra, nie ma mnie tu, tam nie siedzi żadna komisja, prawda, tutaj tylko tam jakaś szklana szyba, ewentualnie jacyś tam partnerzy sceniczni, czy biorący udział po prostu w mojej akcji no i tak po prostu, no takie nastawienie mi pomaga, a chociaż mimo to gdzieś tam z tyłu głowy jest jeszcze ta świadomość i czasami takie wewnętrzne drżenie jeszcze jest mimo wszystko, także no. Zaczęła Pani w tym pierwszym etapie bardzo mocno, bardzo efektownie od Händla. Dlaczego barok właśnie w tym etapie Pani wybrała? Dlaczego barok? Generalnie no, bardzo oczywiście lubię muzykę händlowską, barokową. Ja tak się za bardzo nie zastanawiałam, czy barok, czy nie barok. Bardziej zastanawiałam, że coś, co mi się dobrze śpiewa, coś, co się mieści w ramach czasowych, prawda, i coś, co mam świeżo ośpiewane. To bardziej tymi kategoriami myślałam, więc... No a jeśli chodzi o Mozarta, no to wybrała Pani jedną z najsłynniejszych ról i jedną ze słynniejszych arii, czyli no, Królowa Nocy z Czarodziejskiego Fletu. Dlaczego właśnie ten Mozart? I w ogóle jaki Pani ma stosunek do Mozarta?
No dlaczego ten Mozart? No bo teraz właśnie skupiałam się na utworach, które są świeżo ośpiewane, a że jakby świeżo tutaj z przedstawienia Czarodziejskiego Fletu w Szczecinie w Operze na Zamku. Pozdrawiam dyrekcję, koordynację i wszystkich artystów, którzy wybrali ze mną udział w tym przedstawieniu. No i dopiero co właśnie tę Królową Nocy śpiewałam, dlatego no stwierdziłam, jak już to mam śpiewane świeżo i tak dalej, no to będzie to dobry wybór. A mój stosunek do Mozarta jest taki, że on ma takie dwie grupy utworów. Jedne utwory, no to są faktycznie dla śpiewaczek początkujących, żeby tam pewna taka pewność techniczna została wytrenowana. Jest druga grupa utworów, moim zdaniem dużo większa, która no, już te utwory zawiera, które są strasznymi kobyłami i w zasadzie zdradzają wszelkie niedoskonałości techniczne u śpiewaka i po prostu jest to muzyka dla mnie ciężka, szczerze powiedziawszy. To o Cytreny wzięłam tylko dlatego, że miałam to ośpiewane, ale przecież jak zaczynałam, to było to strasznie, że tak powiem, do przyswojenia, więc... Ale uważam, że warto śpiewać Mozarta i to jak dobrze ktoś śpiewa Mozarta, no to też świadczy o tym, jak jest pewny technicznie. Także no największe kobyły, jakie w życiu śpiewałam, to właśnie Wolfganga Amadeusza Mozarta. Konstancja, różne te arie kantatowe to najbardziej dały popalić mi. Ale może Mozart tym razem i Królowa Nocy przyniesie szczęście. Życzymy powodzenia i bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję.